Witajcie! Przygotowując się do tego odcinka, z ciekawości przejrzałem fora internetowe, gdzie użytkownicy poruszają temat reguły 1 minuty. Muszę przyznać, że wokół tego zagadnienia narosło sporo mitów. Dzisiaj dla dobra nas wszystkich postaram się kilka obalić. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Reguła 1 minuty ma zastosowanie w tachografach cyfrowych wyprodukowanych po 1 października 2011 roku. Tego dnia weszło rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1266/2009 dostosowujące do postępu technologicznego zapisy prawne, które regulują zasady działania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Przepisy tego rozporządzenia poruszają kwestie techniczne krążące wokół instalowania, budowy oraz korzystania z urządzenia rejestrującego. Nowe zasady działania tachografów cyfrowych zostały określone we fragmentach ustawy opisanych jako wymagania 038, 041 oraz 042 wspomnianego rozporządzenia. W kontekście reguły 1 minuty najbardziej interesuje nas ten ostatni fragment. Wynika z niego, że tachograf ma zapisywać każdą minutę jako aktywność, która przeważa w czasie jej trwania. Ujmując rzecz krótko, jeśli przez 31 sekund jechaliście, a przez kolejne 29 sekund staliście w miejscu, tachograf zaliczy Wam okres jazdy. Na grafice macie dwie sytuacje. W pierwszej, zgodnie z regułą 1 minuty, naliczona została jazda. Łączny czas prowadzenia w minucie wynosi w tym przypadku 36 sekund. W drugiej sytuacji tachograf naliczył młotki, bo kierowca w minucie dłużej stał niż jechał. Dzięki takiemu naliczaniu czasu trwania różnych aktywności kierowcy, tachograf dokładniej nalicza rzeczywisty czas prowadzenia pojazdu. Daje to możliwość oszczędzenia czasu jazdy. Dotarłem do wyliczeń, że dzięki regule 1 minuty można zaoszczędzić od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w ciągu jednego dnia pracy. To sporo, biorąc pod uwagę, jak cenne mogą się okazać dla zawodowego kierowcy te dodatkowe minuty jazdy do wykorzystania. Dodam dla porównania, że w tachografach starszej generacji naliczanie polegało na tym, że jeśli w minucie choć 1 sekunda była jazdą, to tachograf zaznaczał jazdę dla całej minuty. Tutaj mamy porównanie, które fajnie pokazuje, w jaki sposób reguła 1 minuty oszczędza nam czas jazdy. Pierwsza ramka to rzeczywisty czas jazdy kierowcy na przestrzeni 6 minut. Wcześniejsze tachografy zinterpretowałyby wszystkie okresy, w których wystąpił jakikolwiek okres jazdy, jako jazdę. A dzięki regule 1 minuty, tak jak tu na dole, zarejestrowano tylko 1 minutę jazdy. W tej minucie, w której kierowca jechał dłużej niż 30 sekund. Pokazuje to jasno, że wobec starszej metody naliczania czasu reguła 1 minuty oszczędziła kierowcy aż 5 minut jazdy. I to w zasadzie jedyny powód powstania reguły 1 minuty. Oszczędność czasu jazdy. A teraz porozmawiajmy o mitach. Wspomniałem, że zrobiłem mały research na forach internetowych, poszukując opinii na temat reguły 1 minuty. Okazuje się, że funkcjonują pewne błędne interpretacje jej dotyczące, które w razie kontroli mogą narazić Was na mandat. O co chodzi? Wyjaśniam. Tachograf automatycznie po zatrzymaniu przełącza się na młotki, czyli prace inne. Ale ręcznie można ustawić tak, żeby zaraz po zatrzymaniu włączył odpoczynek, czyli łóżko. Wtedy, zgodnie z regułą 1 minuty, tachograf nalicza aktywność, która przeważała w danej minucie i może być to właśnie odpoczynek. No i wykorzystanie tej możliwości jest w większości przypadków omijaniem przepisów o czasie pracy kierowcy, które najczęściej skutkuje mandatem. Dlatego pamiętajcie, że z wykorzystaniem reguły 1 minuty nie możecie przerywać odpoczynków ani pauz. Nawet na krótkie podjazdy, przestawienie ciągnika na parkingu i tak dalej. Wprawdzie tachograf nie naliczy Wam jazdy, jeśli z podjazdem zmieścicie się poniżej 30 sekund. Ale i tak będzie to wykroczenie. Dlaczego? Bo kierowca w trakcie pauzy ma odpoczywać i tyle. Inspekcja Transportu Drogowego dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że reguła 1 minuty może być wykorzystywana w niewłaściwy sposób. Więc inspektorzy mają wiele sposobów na to, żeby sprawdzić, czy w trakcie odpoczynku zarejestrowanego przez tachograf ciągnik stał w miejscu. Dotyczy to też załadunku i rozładunku, kiedy na przykład kręcimy sobie pauzę i musimy się przemieścić, podjechać czy w jakikolwiek inny sposób przerwać odpoczynek. Reguła 1 minuty nie ma tu zastosowania. No i oczywiście kręcenie pauzy w korku również nie jest zgodne z przepisami. Pamiętajcie,
że jeśli jesteście zmuszeni w trakcie pauzy na przykład przestawić auto, to musicie skorzystać z artykułu 12, o którym mówiłem już w jednym z poprzednich filmów. Regułą 1 minuty kończymy nasze zmagania z czasem pracy kierowcy. Do tematu pewnie jeszcze wrócę, może w przypadku jakichś ewentualnych zmian w prawie, może pod wpływem Waszych pytań. Zobaczymy. Teraz dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.